Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Niedawno prezentowałem Wam unboxing najnowszego modelu Mustanga P51B z wyrzutniami Bazooka od firmy Arma Hobby, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dodatki, jakie wydała Arma Hobby, a mianowicie niedawno został wydany taki zestaw plastikowych bomb amerykańskich. Dodatkowo Arma, ale to już jakiś czas temu wydała pokład lotniskowca, a nie, przepraszam, to będzie polowe lotnisko z panelami Marstona, tak zwana Marston Map. Głównie używane one były, z tego co wyczytałem, na terenie Azji i Pacyfiku. Oraz kolejna podstawka pod modele samolotów. To jest dokładnie imitacja pokładu lotniskowca, na przykład eskortowego. I te rzeczy Wam zaprezentuję za chwilę w unboxingu. No nie będzie oczywiście rysu historycznego. Zapraszam na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. Tak prezentują się te zestawy, tak są pakowane. I tak zastanawiam się, od której zacząć. Chyba zacznę według numeracji katalogowej. Tutaj mamy właśnie PSP Airfield, Diorama Base, numer katalogowy 759. Następnie polecimy z pokładem lotniskowca, a na końcu zaprezentuję Wam bomby. Tak, teraz sobie otworzymy. Tak prezentuje się pudełko. Tu mamy QWERTY kod, aby zobaczyć ten produkt. I dodatkowo mamy również bonus, a mianowicie wyposażenie dodatkowe lotniska, gdzie są skrzynki narzędziowe, alianckie kanistry, blokady do kół, gaśnica, stojak dla mechanika oraz beczki z paliwem. To możemy ściągnąć po wpisaniu linku, który jest tutaj. A tak prezentuje się, jest to oczywiście plastikowy element, tak właśnie jeżeli chodzi o te panele, bardziej bym powiedział, Marstona. Mianowicie te panele były rozkładane, przywożone na ciężarówkach. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy właśnie, są to takie panele podobne jak na przykład na pustyni pod koła samochodów wkładano, które po prostu układano na lotniskach polowych, gdzie na przykład stały samoloty na pasie startowym. Szczególnie było to wykorzystywane, kiedy były na przykład opady deszczu, teren lotniska nie był stabilny. Bardzo fajna rzecz, można sobie naprawdę bardzo ładną podstawkę zrobić z tego właśnie elementu. I jeszcze raz podkreślę, jest to podstawka plastikowa, naprawdę niska cena. Są oczywiście dostępne w sklepie. Teraz będzie fragment pokładu lotniskowca. Tak prezentuje się opakowanie. I oczywiście też możemy otrzymać w bonusie elementy, które możemy sobie wydrukować w 3D. Bezpłatny plik do samodzielnego druku akcesoriów lotniskowych 3D. No i tutaj jest, powiem Wam, z tym otwieraniem, to jest, oj, delikatnie trzeba. Otworzono. Tak prezentuje się pudełko. Wewnątrz mamy tak samo link do właśnie tych plików. No i jeżeli chodzi o tutaj ten pokład, jest to oczywiście deski drewniane, łączone specjalnymi metalowymi takimi łącznikami wzmacniającymi pokład. Detal się prezentuje w ten sposób. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o wymiary, właśnie zapomniałem jak wymiary,
ale wymiary takiej podstawki to jest 15 na 15. Są one w kwadracie, bardzo fajny format. Można właśnie postawić model samolotu i następnie wykorzystać wydrukowane właśnie te akcesoria na lotnisko, które jest w bonusie od Armachoby, no powiedzmy w bonusie. No i kolejna, ostatnia nowość, to jest nowość. Te bomby znajdują się pod numerem 776. Mamy bomby 100-funtowe, 250, 500 i 1000 funtów. No taki kawał bomby. I zobaczymy sobie. Tu również wykonane z plastiku są. No muszę otworzyć, niestety tu muszę otworzyć, żebyście widzieli, jak prezentuje się, matko boska, jak to jest zapięte. Poczekajcie chwilę. No, zapakowane w taką torebkę foliową, jak kurczaka się piecze w rękawie w piecyku. Tak wyglądają bomby. Oczywiście one są w połówkach. Mamy teraz tutaj właśnie możliwość wykonania. Mamy właśnie różne rodzaje tych bomb, znaczy różne wielkości, tak, różnego ciężaru bomby. Mamy dodatkowo tutaj lotki, śmigiełka, zapalniki, tak. I naprawdę powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli ktoś właśnie posiada wózek albo wykona specjalne takie podstawki pod bomby na lotnisko, no tego mi zabrakło, to powiem Wam, urozmaicić sobie można naprawdę bardzo ciekawie. Na przykład też wykorzystać zestawy figurek plastikowych, chyba Airfix, ale chyba i Matchbox produkował właśnie pilotów, obsługę naziemną właśnie w skali 1,72 w plastiku, starożytne też, ale bardzo ładne figurki. Tak więc prezentuje się zestaw bomb i oczywiście do tego są dołączone kalkomanie, które prezentują się w ten sposób. Mamy żółte, oczywiście tutaj mamy żółte obwódki właśnie, które znajdowały się na przodzie i przy statecznikach bomby. Mamy też napisy, no i w zależności tu widzę, że mamy 1, 2 bomba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii do tego zestawu. Powiem Wam, że myślę, że bardzo ciekawy zestaw. Zdziwiłem się tylko, że został wykonany w plastiku, a nie w żywicy z elementami fototrawionymi, ale mamy, tak? W każdym razie zestaw bomb mamy od Army. Następnie mamy oczywiście fragment pokładu lotniskowca amerykańskiego i oczywiście bardzo fajny to jest zestaw do lotniska polowego w Azji, ale w Europie widziałem, że też było to używane. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.